Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam słuchawki na uszach. Mam nadzieję, że będzie lepiej słychać. Spróbujemy zrobić próbę. Omówimy sobie dzisiaj przymiotniki, czyli jak je tworzyć za pomocą przymiotnika, jak i rzeczownika. Zapraszam. Zacznijmy sobie od takich trzech konstrukcji, które tutaj widzicie. One mogą być traktowane uniwersalnie. To nie jest tak, że my się uczymy po prostu tego i tak jest, tego i tak jest i oczywiście to. Skupmy się może na tym pierwszym, czyli finger licking good. Co to jest w ogóle? To jest takie hasło reklamowe z KFC, może ktoś kojarzy, czyli to jest tak zwane palce lizać. I tutaj dodatkowo, jakoś wyjątkowo, oni dokładają jeszcze good. Właściwie mi to nie pasuje, ale pokażę, o co w tym tak naprawdę chodzi. No dobrze, czyli jeszcze raz. Tam było napisane finger licking good, czyli oznacza, że finger to jest palec, licking liżący, czyli jakby liżący palec i mamy good, a good to jest przymiotnik, czyli dobry, bez sensu. Mnie to trochę nie pasi, bo tam powinien być rzeczownik, czyli na przykład finger licking, nie wiem, food na przykład, czyli mamy jedzenie, czyli jedzenie palce lizać i to jest ok, bo mamy rzeczownik. No i właśnie chcę Wam to pokazać, że to, co ja myślę, ma sens, ponieważ tutaj mamy takie zdanie KFC pauses finger licking campaign. Czyli oni nie wrzucają tego good, ponieważ finger licking good, tak jak tutaj, to jest hasło reklamowe, które po prostu takie jest i tak się przyjęło. No a ja nie jestem od tego, żeby kwestionować to absolutnie. Więc, ale gdzieś tam moje polskie, angielskie myślenie mówi, że jednak rzeczowniki fajnie by było tutaj użyć i wtedy możemy uniwersalnie do tego podchodzić i rzeczywiście tak jest. Czyli ja sobie kliknę to i tu jest napisane tak. KFC pauses finger licking campaign amid coronavirus concerns. O co chodzi? KFC pauzuje, czyli jakby robi pauzę, czyli wstrzymuje kampanię palce liżącą albo palce lizać, tak byśmy sobie to po polsku przetłumaczyli. Emmet jest wśród coronavirus concerns, czyli jakby w związku z tymi obawami, bo concern to jest niepokoić, ale w tym momencie mamy rzeczownik, czyli mamy koronawirusowe obawy, bo to będzie przymiotnik. Jak ktoś mnie śledzi, to powinien o tym wiedzieć. Więc generalnie było tak, że jak był koronawirus, no to hasło reklamowe zostało wstrzymane, no bo w tamtym czasie no, palców nie wolno było lizać, to jest chyba jasne. Czyli to good tak naprawdę to jest przymiotnik, a tam mieliśmy campaign, czyli jeszcze raz, jeżeli zrobimy finger licking, na przykład campaign, to jest jakaś kampania palce lizać. Jeżeli sobie zrobimy finger licking, na przykład program, to oznacza, że to jest jakiś palce lizać, program palce lizać po prostu. Ale jak to działa? Skupmy się na przykład na brainwashing content. Co to jest? Przede wszystkim brain to jest rzeczownik, tak samo jak finger i tak samo jak S. S to jest osioł, ale oczywiście to jest też tyłek. I osioł w sensie no, taki baran, tak? Czyli jeżeli kogoś byśmy chcieli obrazić albo skomplementować. No i na przykład tutaj, jeżeli mamy brain, to jest, czyli wszystkie te czerwone to są rzeczowniki, czyli już mamy jedną zasadę, rzeczownik plus. I teraz tutaj mamy jakby schemat, ponieważ mamy lick, to jest lizać, to sobie zaznaczymy jakoś, czyli lick to jest lizać, wash to jest myć, a kick to jest kopać. Czyli dokładamy do tego ing i mamy licking, no bo licking to jest jakby, jeżeli tam mieliśmy palce lizać, to będziemy troszkę inaczej to traktować, czyli brainwashing, na przykład tutaj, to będzie, musielibyśmy zacząć od rzeczownika, który jest również tutaj. Czyli mamy dwa rzeczowniki i można powiedzieć, że mamy jeden przymiotnik. Tu są rzeczowniki, czyli tu, tutaj, a w środku mamy przymiotnik. Jak to działa? Content to jest zawartość, czyli
Możemy sobie oczywiście to przetłumaczyć w ten sposób, że zawartość pójdzie na koniec, natomiast brainwashing to oznacza brain to jest mózg, a wash to jest prać, czyli piorący mózg content. Czyli co to oznacza? Jeżeli coś nam pierze mózg, to oznacza, że nam po prostu robi wodę z mózgu, tak? Czyli stajemy się no, tacy trochę confused, tak? Czyli coś nam się tam, życie nam się gmatwa i tak dalej, jesteśmy po prostu zakłopotani, nie wiemy co robić, albo po prostu ktoś nami manipuluje. Zależy jak ktoś sobie to tam zinterpretuje. Generalnie piorąca mózg zawartość. I tak to będzie działać. Jeżeli byśmy wzięli na przykład finger licking campaign, czyli jeszcze raz wracając do tego, i oczywiście każdy inny rzeczownik, bo jest to uniwersalne podejście, co już Wam pokazałem. Może być program, może być system, może być policy, jakaś polityka, czy coś takiego. Polityka oczywiście, polityka firmy, czyli no, policy to też jest system. Tyle. I teraz mamy S-kicking tune, czyli mamy kolejną rzecz, czyli S to jest jako ten tyłek, kicking to oznacza, że to jest kopiący, czyli kopiący tyłek tune. Tune to jest melodia. Generalnie o tune mówi się o muzyce, czyli na przykład oh, it's a nice tune, czyli oznacza, że albo to jest fajna melodia, albo to jest fajny track, czyli tak zwana piosenka, czy nuta. No i teraz ass-kicking tune oznacza, że to jest kopiąca tyłek piosenka. Czyli oznacza, że ass kicking to jest coś super, coś takiego naprawdę ekstremalnie dobrego. Zobaczmy. Tak, znalazłem tutaj taki fragment. Wydaje mi się, że to jest jakiś amerykański. I've got to say, America gave itself a good ass kicking. Jak sobie przejedziemy dalej zdanie, to mamy, czyli tak, muszę powiedzieć, że Ameryka gave itself a good, czyli dała jakby taki ass kicking, czyli określamy to i teraz będzie jakiś rzeczownik, czyli będzie kopiący tyłek i na przykład Got to say, America gave itself a real good ass kicking in how it treated czyli given ass kicking, czyli on to traktuje też jako rzeczownik, czyli ass kicking to też może być, tak jak było finger licking, czyli palce lizać, ale również może być ass kicking, brainwashing, ale zazwyczaj oni będą gdzieś tam dawali, jeszcze coś mi przyszło do głowy, zawsze będą gdzieś tam dawać na koniec, czyli rzeczownik, czyli będzie ass kicking tune, na przykład ass kicking powiedzmy, nie wiem, sport, czyli jakiś fajny sport czy coś takiego, albo ass kicking idea na przykład, czyli kopiący tyłek, czy kopiąca tyłek pomysł, czy kopiący tyłek pomysł, tu już mamy odmianę, jak już słyszycie. I chciałbym jeszcze tutaj wrócić, bo może ktoś by się zastanawiał, a może nie, może tego nie zwrócił na to uwagi, ale mamy tutaj good ass kicking, czyli oznacza, że ass kicking to też jest takie kopanie tyłka, czyli oznacza, że ktoś komuś skopał tyłek. Tutaj jest kwestia akurat o wojnie Ameryka-Wietnam. I to tak po prostu wpisałem sobie, wyskoczyło. OK. Czyli mamy America gave itself a good ass kicking, czyli oznacza, że dali jakby, to jest czyli świadczące o rzeczowniku. Czyli moglibyśmy oczywiście powiedzieć a good ass kicking, na przykład match. Jako war na przykład, jako wojna, czy jako, nie wiem, pojedynek, jakiś battle, czy coś takiego, to wszystko może być. No i tam na przykład mówiłem ass kicking battle, czyli oznacza, że jakaś taka kopiąca tyłek walka, czyli po prostu tam, gdzie się, nie wiem, coś przelewa, powiedzmy. I teraz mamy ass kicking videos, czyli oznacza, że jakieś takie fajne na przykład filmy, które są mocne, tak? Czyli kopią tyłek. Na przykład możemy również to zmienić i na przykład takie ass kicking możemy powiedzieć na brain kicking, czyli na przykład coś, co nam kopie mózg. Na przykład jest coś takiego jak, powiedzmy, jeżeli czy pijemy coś, czy jemy coś, to oznacza, że coś zaczyna działać, czyli something kicks in. I w tym momencie na przykład mówimy, oh, this is a brain kicking, na przykład medicine, czy coś takiego. Więc takie zwroty też są. Dobra, to tak na szybko, mam nadzieję, że to widać. When them edibles, gummies start to kick in. To znaczy, że edibles to są wszystkie rzeczy jadalne, gummies to są po prostu gumisie, czyli jakieś tam Haribo czy coś takiego, czyli kiedy gumisie zaczynają po prostu uderzać.
tak? Czyli zaczynają gdzieś tam na nas wpływać. No i tutaj idziemy spać. Więc to jest tak a propos słownictwa. Natomiast te wszystkie, jakby tworzenie tego ass kicking, finger licking i tak samo również brainwashing, co już mówiłem, można stosować uniwersalnie, więc w ten sposób można tworzyć przymiotniki. A teraz napiszę tak spontanicznie dla Was kilka takich słów, no i zobaczymy, czy zrozumiecie, na czym to polega. Okej, no to jest czysty spontan. Powiedzmy, że, czyli trzymamy się tego, że mamy finger, czyli musimy sobie na przykład, nie wiem, eye powiedzmy, tak? Bierzemy oko, czyli coś, co nam na przykład, nie wiem, rozwala oczy albo wypala oczy, czy coś takiego. Czyli na przykład możemy powiedzieć eye burning, na przykład information that I read, I don't know, the other day, tak? Czyli kilka dni temu. No, poszło nieźle. Zamiast tego możemy na przykład niekoniecznie eye burning, ale również na przykład eye smashing, tak? Czyli powiedzmy tu już trochę inaczej, no bo smash to jest rozwalać, niszczyć, ale burn to jest niszczyć. Spalać. Czyli eye burning information, czyli oznacza, że to jest informacja, która wypala nam po prostu oczy, czyli jakby robimy sobie taką kalkę nawet z języka polskiego, bo to jest schemat, czyli najpierw rzeczownik, później czasownik z ing, a później mamy rzeczownik. Tak samo eye smashing, no co nam może powiedzmy, nie wiem, uszkodzić oczy, może nie uszkodzić, ale gdzieś tam zniszczyć, w takim sensie, że na przykład patrzymy na coś i okej, wpadłem na coś, uwaga, eye smashing punch, czyli punch to jest po prostu uderzenie, czyli pięścią i eye smashing punch oznacza uderzenie pięścią, które rozwala oko. Jest jakby to logiczne. Spróbujmy jeszcze. No dobrze, weźmy sobie teraz na przykład, powiedzmy nogę, czyli na przykład powiemy a leg crushing, no bo crush to jest miażdżyć. Co może się z nogą stać? No może być złamana, czyli możemy a leg breaking, tylko pamiętajcie też, że to nie musi być dosłowne, to może być metafora. I właśnie te metafory, one będą miały zupełnie inne jakby znaczenie, fajne, śmieszne, myślę, w konwersacji, w rozmowie. No to spróbujmy, czyli mamy a leg crushing, na przykład, no co nam miażdży nogę. Wood, powiedzmy jakieś drewno, nie wiem, cokolwiek. Jeżeli mamy a leg breaking, no to coś mi złamało nogę. No to są takie może niezbyt delikatne przykłady, ale a leg breaking, no przykładowo napiszmy sobie accident, czyli jakiś wypadek, czyli łamiący nogę wypadek, czyli wypadek, który łamie nogę. Tak możemy sobie to przetłumaczyć. No i oczywiście zamiast eye, czy nogi, czy palca, czy mózgu, czy tyłka, czy czegokolwiek, zresztą to jest bardzo popularne słowo, nie rozumiem, dlaczego ludzie się obruszają, jak widzą to słowo. Możemy naprawdę wiele jakby rzeczowników zastosować, no bo właściwie każdy. Później dorzucamy czasownik z ing, a później na koniec no określamy to, co dokładnie mówiliśmy, czyli to może być piosenka jakaś fajna, to może być content jako zawartość, to może być, nie wiem, firma, to może być pracownik. Wszystko możemy jakby określać właśnie w postaci rzeczownika, bo na nim się zatrzymujemy, czyli rzeczownik będzie ostatni i do niego zawsze będziemy nawiązywać. I to jest wszystko. Bardzo dziękuję za dziś. Gdyby ktoś miał pytania, pisać w komentarzach i do następnego. Trzymajcie się. Hej!